Dzień dobry! Pamiętacie film Rodzina Addamsów z 1991 roku? Powstała też druga część w 1993 roku, Rodzina Addamsów 2. Obydwa filmy wyreżyserował Barry Sonnenfeld i obydwa wpisały się na listę znanych i uwielbianych filmów lat 90. Pomimo, że tytułowa rodzina powinna odstraszać, to widzowie ją pokochali. Dlaczego? Na początku należy przedstawić członków rodziny. Głową rodziny jest Gomez Addams, który przypomina włoskiego mafiozo zdolnego do najgorszych czynów. Bywa nadpobudliwy i lubuje się w specyficznych zabawach, jak szermierka. Jego żoną jest Morticia Addams. Szczupła, wysoka, o jasnej karnacji, przypomina raczej trupa niż ponętną kobietę. Zobaczcie także, jak pokazywana jest w scenach. Jej oczy rozświetlane są światłem, co powoduje, że przypomina bardziej zjawę niż człowieka. Potęgują to czarny ubiór i czarne włosy. Gomez i Morticia mają dwoje dzieci. Wednesday Addams nigdy się nie uśmiecha. Ma twarz, która nie wyraża emocji. Jej wielkie oczy patrzą na wszystko. Jedyny uśmiech okazuje wtedy, kiedy ktoś cierpi. Do tego nie jest porywcza. Zachowuje się, jakby czekała. Czekała na możliwość przestraszenia kogoś. Pugsley Addams nosi ciuchy przypominające więzienne odzienie. Do tego akceptuje wszystkie brutalne zabawy swojej siostry, a czasem ma pomysły na własne, równie niebezpieczne. Zresztą ta dwójka często oddaje się swoim zabawom. No i co powiecie o tych bohaterach? Twórcy stworzyli nie tylko upiorną rodzinkę, ale i upiorne otoczenie dla nich. Miejsce, w którym mieszkają, to dom, który przypomina wszystkie domy z horrorów. Pokoje dzieci są ciemne, a w nich zabawki, które do normalnych nie należą. Pomieszczenia są ciemne, pełne nietypowych rekwizytów, a ściany chyba nigdy nie były myte. Wyposażenie domostwa jest brudne jak prosto z piachu. Jest dużo pajęczyn. Światła jest niewiele. Nawet jak scena rozgrywa się za dnia, okna potrafią być zasłonięte. W domu używa się świec. W tym filmie często operuje się światłocieniem, czyli uwypukla się kontrasty między doświetlonymi a niedoświetlonymi miejscami. Zresztą cienia jest sporo. Zobaczcie ten kadr. Cienie gałęzi drzew tworzą tutaj dodatkową scenografię. Podobnie jest tutaj. Bohaterowie siedzą na kanapie przyozdobionej cieniem gałęzi. A tu zobaczcie zabawki dzieci. Są wyjątkowe, ale żaden rodzic takich przedmiotów nie dałby dzieciom. U Addamsów takie zabawki są wskazane. Zobaczcie, co otrzymuje noworodek do swojej kołyski w drugiej części Rodziny Addamsów. Jedzenie też jest specyficzne. Nie tylko ich wygląd ma być odstraszający. Twórcy dodali dziwne dźwięki podczas pokazywania jedzenia. Jeśli tak Barry Sonnenfeld zbudował swoich bohaterów, to jak widz ma poczuć do nich sympatię? A ją trzeba zdobyć. Bohater musi przyciągać widza. Inaczej film będzie źle odebrany. Zobaczmy zatem, co takiego jest w Rodzinie Addamsów, że widzowie ich polubili, a nawet pokochali. Przede wszystkim wszyscy członkowie rodziny tworzą rodzinę. Rodzina jest wartością szanowaną chyba w każdej kulturze. Addamsowie dbają o więzy rodzinne. Wykazują się dużą umiejętnością komunikacji. W ich rodzinie nie ma cichych dni czy wyobcowania. Potrafią ze sobą rozmawiać, nawet o problemach. Zauważcie, że żyją w porozumieniu. Inni nie muszą rozumieć ich wyjątkowości, ale dla nich ważne jest, by oni sami siebie rozumieli. May I have the salt? What do we say? Now. Fabuła w pierwszej części Rodziny Addamsów dotyczyła odnalezienia zaginionego wujka Festera, czyli brata głowy rodziny. Dla Addamsów jest to cierpienie, że jeden z nich zaginął i jakże niezwykła radość, kiedy się odnalazł. All those years apart, Fester. We can't do that again. W drugiej części Rodziny Addamsów Fester żeni się z kobietą, która wzięła go dla pieniędzy. Nakazuje mu oderwać się od rodziny. I to jest najgorsza rzecz, jaka mogła spotkać Festera. Never. Rodzina jest ważna dla Addamsów. Trzymają się razem, ale i staną przeciwko każdemu, kto mógłby ich rozdzielić. And our credo, sic gorgiamus allos subjectatos nunc. We gladly feast on those who would subdue us. W końcu o wartości trzeba nie tylko dbać, ale i umieć stanąć w ich obronie. But we are Addamses, and we will not submit.
Nawet w kulminacyjnej scenie drugiej części Addamsów twórcy pokazali całą rodzinę. Wszyscy mają zaraz umrzeć. Siedzą na krzesłach elektrycznych obok siebie. Sonnenfeld pokazał, że Addamsowie do końca pozostają razem. I nawet w dialogach podkreśla się rodzinność Addamsów. Our whole family together at last. Słowo rodzina zazwyczaj kojarzy się pozytywnie. Jest synonimem wspólnoty, szacunku, miłości. Niezależnie jak dziwni są Addamsowie, to mają piękną cechę. Szacunek do więzów rodzinnych. Ta rodzina trzyma się razem. Gdzie? W niezwykłym domu. Zarówno w pierwszej, jak i drugiej części rodziny Addamsów ujęcie domu pojawia się bardzo często. W pierwszej części ujęć, gdzie pokazywany jest dom w całości, jest 13, w drugiej 10. Takie ujęcia w filmach stanowią zazwyczaj wprowadzenie miejsca akcji lub swoisty przerywnik. Tutaj ujęcie domu także spełnia tę funkcję, ale również pokazuje wyjątkowe miejsce. Miejsce wspólnoty rodzinnej. Nie bez powodu pierwsza część filmu rozpoczyna się ujęciem na wyjątkowy zegar. Wyjątkowy, bo w kształcie domu Addamsów. Głowa rodziny, czyli Gomez, uwielbia rodzinne zabawy. I niezależnie jakie by one dziwne i przerażające nie były, to jednak dla Addamsów stanowią one umacnianie więzi rodzinnych. To takie rytuały rodzinne mające na celu uciśniać więzi. Tu nie ma miejsca na złości wobec siebie. Jest bliskość, sympatia, przyjaźń i miłość. Miłość także wpisuje się w definicję rodziny. I miłość także występuje w rodzinie Addamsów. Gomez, pomimo długoletniego związku ze swoją żoną, z którą ma 2 dzieci, wciąż potrafi rozpalać swoją ukochaną. Tych dwoje zachowuje się względem siebie jak para nastolatków. Zobaczcie sami, czy takie sceny nie przypominają wam nastoletniej miłości? Są też sceny pokazujące Gomeza jako szarmanckiego kochanka, który ponad wszystko darzy swoją kobietę uwielbieniem. To sprawia, że tych dwoje jest wzorem miłości. Chce się powiedzieć miłości wiecznej, mimo mijającego czasu. W drugiej części Addamsów jest świetna scena tańca Gomeza z Morticią. Tych dwoje nie tylko ciągnie do siebie, ale każde dba także o to, by zainteresowanie partnera wciąż było właściwie ukierunkowane. Miłość męża do żony to jedno, ale w tym filmie mamy także podkreślenie miłości ojca i matki do swoich dzieci. Zwróćcie uwagę, że wiele scen pokazuje podejście rodziców do dzieci. Jest przykładne. Wspomniałem, że Addamsowie są komunikatywni. To się tyczy także relacji rodzic-dziecko. Gomez i Morticia potrafią rozmawiać ze swoimi dziećmi, nawet w sytuacjach problematycznych. Musicie przyznać, że to piękna cecha, szczególnie dziś. Druga część Addamsów wprowadza nową postać. Pojawia się nowe dziecko w rodzinie Addamsów. Rodzice są bardzo zaangażowani w jego prawidłowe wychowanie. Oczywiście według własnych standardów. Co jeszcze jest takiego rodzinnego w rodzinie Addamsów? Jak każda pozytywna filmowa rodzina, mają domowe zwierzątko. Tym zwierzątkiem jest rączka. Wiele filmów pokazujących rodzinę w pozytywnym świetle dodaje do niej zwierzaka. Jest też wiele filmów pokazujących zwierzaka jako głównego bohatera i chyba zawsze związany jest on z jakąś rodziną. Rączka u Addamsów jest jakby częścią rodziny. W drugiej części filmu ma nawet ważną scenę. Ratuje wujka Festera przed jego złą żoną. Zabiera mężczyznę od oszustki do jego właściwej i prawej rodziny. Rodziny Addamsów. Oprócz tego, że Addamsowie są niezwykle rodzinni, mają też inną piękną cechę. Oceniają innych po czynach i akceptują tych dobrych, niezależnie od ich wyglądu. Reżyser Barry Sonnenfeld po rodzinie Addamsów zrobił facetów w czerni. Jest tam scena, w której testuje się rekrutów do pracy. Mają oni rozpoznać wroga i jak najszybciej go zlikwidować. Główny bohater jako jedyny nie strzela do wizerunków potworów, ale do małej dziewczynki. Potem wyjaśnia swój wybór. Well, first I was gonna pop this guy hanging from the street light, and then I realized, he's just working out. And how would I feel if somebody come running in the gym, bust me my ass while I'm on a treadmill? And I saw a little Tiffany. I'm thinking, 8-year-old white girl, middle of the ghetto, bunch of monsters, this time of night with quantum physics books. She about to start some shit, Zed. She's about 8 years old. Those books are way too advanced for her. If you ask me, I say she's up to something. Tak też jest w rodzinie Addamsów. Jej członkowie nie oceniają nikogo po wyglądzie, a po sercu. Zobaczcie ich przyjaciół i dalszą rodzinę. Są różni, czasem dziwni, ale dla Addamsów to jak ktoś wygląda nie jest wyznacznikiem charakteru. Sam wujek Fester jest przecież mało atrakcyjny, a został przyjęty do rodziny od razu, kiedy po latach się odnalazł. I to jest naprawdę piękna cecha Addamsów,
która przyciąga do nich widza. Na koniec wskazałbym jeszcze jedną cechę omawianej rodziny, o której właściwie wspomniałem na początku. Addamsowie są specyficzni. Są wyjątkowi. Ta wyjątkowość objawia się przez zamiłowanie do czerni i wszystkiego, co ze śmiercią związane. Ale to ich wyjątkowość. A wyjątkowość bohatera sprawia, że widz za nim podąża. Chce go poznać. Zatem Sonnenfeld ich dziwną cechę zamienił w urok. Chcemy poznawać nie tylko ich, ale i ich zwyczaje oraz ich otoczenie. To tak jak dom strachu. Boimy się, ale zapłacimy za to, aby do niego wejść i się bać. Wskazałem najważniejsze cechy bohaterów filmów Sonnenfelda Rodzina Addamsów 1 i 2, które powodują przywiązanie się do nich widza. Robiąc film o tak mrocznej rodzinie, należy odpowiednio przygotować się na etapie preprodukcji, czyli pisania scenariusza i planowania reżyserii, aby później widz nie odczuł dyskomfortu w zbliżaniu się do postaci. A pamiętajcie, że widz musi zbliżyć się i związać z bohaterami, aby później wejść w ich historię. Dzięki za dziś, zostawcie jakiś ślad po sobie, jakiś komentarz, bo to wspiera mój kanał. A nowych widzów zapraszam do subskrypcji. Tutaj znajdziecie wiele treści na temat tworzenia filmów, rozumienia filmów, a także coś o grach i komiksie.